Ziemianie, elita polskiego narodu, która gospodarowała, kształtowała kulturę i politykę przez wieki. Dlaczego po 1944 roku właśnie tę warstwę postanowili zniszczyć komuniści? W tym filmie odkrywamy, jak wyglądała operacja likwidacji polskiego ziemiaństwa i jakie były jej skutki dla Polski. Poznajcie historię dworu rodziny Walewskich i losy tysięcy podobnych rodzin. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI spółka akcyjna. Był poranek 31 stycznia 1945 roku. W jadalni dworu państwa Walewskich w Kowali, niedaleko Radomia, zasiedli przedstawiciele starosty, władz gminnych, fornale i kilku małorolnych chłopów. Gdy do jadalni weszła pani Maria Walewska, obecni w dworskiej jadalni zerwali się na nogi, aby przywitać właścicielkę dworu i zdjęli czapki. Po przywitaniu pani Walewskiej jako pierwszy głos zabrał pan Marcinkowski, który w czasie okupacji administrował pobliskim majątkiem w Orońsku, należącym do znanego malarza Józefa Brandta. Marcinkowski zaczął mówić o konieczności realizacji reformy rolnej, w ramach której ma nastąpić wywłaszczenie właścicieli majątków ziemskich w całym kraju. Na koniec swojego wystąpienia Marcinkowski zapytał obecnych na spotkaniu fornali i chłopów, czy mają jakiekolwiek pretensje do państwa Walewskich. Ci jednak milczeli. Chwilę później Marcinkowski poinformował panią Walewską o tym, że zgadza się na przesunięcie terminu opuszczenia przez nią majątku o 2 tygodnie, o co wcześniej ta go poprosiła. Ale pouczył panią Walewską, że zgodnie z ustawą o reformie rolnej po upływie tych 2 tygodni nie wolno jej już będzie mieszkać zarówno na terenie folwarku i samej wsi, jak i na terenie gminy Kowala. Jak podkreślił, może tylko zabrać ze sobą trochę mebli i niezbędne rzeczy osobiste. Na koniec zażądał od Walewskiej przekazania kluczy do dworu i budynków dworskich, po czym zakomunikował sucho: to już chyba pani nie jest nam potrzebna. Po tym spotkaniu pani Maria Walewska udała się do pobliskiego Radomia, aby znaleźć jakieś nowe lokum do zamieszkania. I niebawem znalazła niewielkie dwupokojowe mieszkanie, ale w nie najlepszym stanie technicznym. Do nowego lokum Maria Walewska zabrała trochę mebli i woreczek z rodzinną biżuterią, która była zbierana przez pokolenia. Nie mogła jednak zabrać ze sobą biblioteki i portretów przodków Walewskich. Udało jej się tylko niepostrzeżenie zdjąć ze ściany niewielki obrazek wiszący nad drzwiami wejściowymi dworu, który przedstawiał Matkę Boską płaczącą. Ten obrazek zawisł potem nad jej łóżkiem w nowym miejscu. Kilka dni po przeprowadzce do Radomia bezpieka aresztowała Aleksandra Walewskiego, męża pani Marii Walewskiej. Ten ostatni, już po wyjściu z więzienia, kilkanaście miesięcy później, ciężko chory na gruźlicę, zmarł. Dla Marii Walewskiej był to straszliwy cios, którego skutki odczuwała do końca życia. Nie mając w nikim oparcia, Maria Walewska musiała przede wszystkim zadbać o wychowanie swoich dzieci. Przez następne lata pracowała jako nauczycielka, a potem po zwolnieniu ze szkoły jako urzędniczka. Żyła w permanentnej nędzy, samotnie wychowując swoje córki. Zmarła w 1980 roku.
Dwór państwa Walewskich też nie przetrwał zbyt długo. Po wyprowadzce Walewskich przez jakiś czas mieściła się w nim miejscowa szkoła podstawowa, ale potem dwór został ograbiony przez miejscowych chłopów i podpalony i nic już po nim nie pozostało. Rodzina Walewskich za utracony majątek nigdy nie otrzymała odszkodowania. Tak było nawet po 1989 roku. Córka Marii Walewskiej, Elżbieta, kilkanaście lat temu wydała wspomnienia swojej matki. Te wspomnienia to jedyna spuścizna po zasłużonej rodzinie Walewskich. Ziemiańskich rodzin, które spotkał podobny los, były w Polsce tysiące. Prawdziwym kresem istnienia polskiego ziemiaństwa okazał się dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku o reformie rolnej. Ten dekret był już zapowiedziany w manifestie PKWN. W zamierzeniach Stalina celem reformy rolnej w powojennej Polsce miało być zniszczenie podstaw funkcjonowania polskiego ziemiaństwa, ponieważ była to grupa niezależna ekonomicznie, ciesząca się autorytetem lokalnych społeczności i popierała polski rząd w Londynie. Stalin liczył na to, że dokonując w ramach reformy rolnej parcelacji majątków ziemiańskich, zyska też przychylność polskich chłopów dla nowego komunistycznego ustroju, jaki miał zapanować w Polsce. Tyle tylko, że pierwsze miesiące realizacji tej reformy nie przyniosły oczekiwanego przez niego rezultatu. To właśnie z tego powodu przebywająca w październiku 1944 roku na Kremlu delegacja PKWN spotkała się z taką ostrą krytyką ze strony sowieckiego dyktatora. Pod koniec października 1944 roku PKWN postanowił więc wprowadzić przepisy karne, w których wszelkie przejawy sprzeciwu wobec reformy rolnej uznane zostały za przestępstwo wobec państwa i obwarowane niezwykle surowymi karami. W rezultacie tego w styczniu 1945 roku parcelacja istniejących majątków ziemiańskich uległa znacznemu przyspieszeniu. Do realizacji tego zadania władze zaangażowały tysiące ludzi. Oprócz lokalnych urzędników wzięły w niej udział grupy aktywistów Polskiej Partii Robotniczej i Milicji Obywatelskiej, a potem także żołnierze Ludowego Wojska Polskiego i Brygady Robotnicze. Nie oznaczało to wcale tego, że w czasie parcelacji nie dochodziło do incydentów z udziałem wywłaszczanych właścicieli ziemskich. Były one nader częste tam, gdzie istniały wartościowe obiekty mieszkalne albo nader bogate zbiory sztuki, gromadzone przez pokolenia. Właściciele dworów i pałaców pisali też listy protestacyjne do władz przeciwko nielegalnej ich zdaniem nacjonalizacji, ale nie mogło to już zatrzymać uruchomionego procesu. Wiosną 1945 roku ziemianie musieli ostatecznie opuścić swoje siedziby i zaczęli tułać się po Polsce w poszukiwaniu jakiegokolwiek kąta do zamieszkania i jakiejkolwiek pracy, dzięki której mogliby utrzymać się przy życiu, tak jak było to w przypadku rodziny Walewskich. Na pewno beneficjentami reformy rolnej PKWN byli chłopi, zwłaszcza ci małorolni i miejscowi fornale. Ocenia się, że na parcelacji ziemiańskich majątków, jaka miała miejsce w latach 1944-1948, zyskała prawie 1/3 z nich, ponieważ ich gospodarstwa zostały powiększone lub powstały zupełnie od nowa. Mogło więc wydawać się wówczas, że chłopi rzeczywiście poprą komunistyczne władze, ale tak było do czasu. Gdy chłopi zorientowali się, że nic już od komunistów nie dostaną, bardzo szybko się od nich odwrócili. Z kolei dla państwa reforma rolna i parcelacja majątków ziemiańskich okazała się
polityczną, gospodarczą i kulturową katastrofą. Głównie dlatego, że doprowadziła do całkowitej likwidacji polskiego ziemiaństwa, które zawsze zaliczało się do warstw przywódczych narodu. Siłą rzeczy polski naród został wtedy na trwałe okaleczony. Aby to lepiej zrozumieć, należy wyjaśnić, kim rzeczywiście było polskie ziemiaństwo. Zacznijmy od zdefiniowania pojęcia samego ziemiaństwa. Jak wynika ze statutu przedwojennego Związku Ziemian, ziemianie zaliczali do grona swoich członków osoby zajmujące się zarządzaniem wiejską posiadłością, wyznające wspólny system wartości, wierne ziemiańskiej ideologii, która nakazywała przestrzeganie zasad etyki chrześcijańskiej, poszanowanie własności prywatnej i dbałość o dobro ojczyzny, określaną przez świadomość narodową. Protoplastą polskiego ziemiaństwa był stan rycerski, który od końca XIV wieku przekształcał się systematycznie w stan szlachecki. Najważniejszym wyróżnikiem stanu szlacheckiego stało się prawo do posiadania ziemi. Innymi wyróżnikami były prawo do wybierania króla, a także obowiązek stawania w obronie króla i ojczyzny. Najbardziej wizualnym znakiem przynależności do stanu szlacheckiego był herb. Na przestrzeni XVII i XVIII wieku szlachta zaczęła być utożsamiana z ziemiaństwem, a więc kimś, kto gospodaruje na ziemi. W wieku XIX pojęcie ziemiaństwa zaczęło jednak obejmować nie tylko osoby legitymujące się pochodzeniem szlacheckim, ale również innych właścicieli gospodarujących na ziemi. W okresie międzywojennym liczba ziemian wynosiła około 1% całego polskiego społeczeństwa, czyli w przybliżeniu około 250 000 osób. Majątki ziemskie stanowiły swoistą sieć, którą pokryta była cała Polska. Ich centrum stanowił dwór, którego wystrój stanowiły meble, obrazy i portrety przodków, gobeliny oraz biblioteka zawierająca dzieła klasyków polskich i zagranicznych. Dwory posiadały także swoje rodowe srebra i porcelanę. Najważniejszą częścią dworów był jednak salon, a w nim panoplium, które było miejscem rodzinnej tradycji. We dworze musiał być też fortepian, gra na którym należała wówczas do kanonu wychowania. To w salonach ziemiańskich dworów kwitło życie towarzyskie, polityczne i kulturalne. Ale do majątków ziemskich zaliczały się także przetwórnie, gorzelnie, młyny, zakłady hodowli roślin, warsztaty rzemieślnicze i usługowe oraz wiele innych instytucji tego typu. W kręgu ziemiańskich majątków funkcjonowały również szkoły powszechne, szkółki rolnicze, ochronki dla dzieci i wiele innych instytucji o charakterze edukacyjno-opiekuńczym. Ziemiaństwo zajmowało się więc nie tylko gospodarowaniem na ziemi, ale też pełniło niezwykle ważne funkcje kulturowe i społeczne w polskim społeczeństwie. Nie unikało też życia publicznego, angażując się w wiele różnych przedsięwzięć w tym zakresie. Bardzo wielu polskich ziemian pełniło stanowiska w polityce, administracji i życiu gospodarczym. Siłą rzeczy polskie ziemiaństwo było najważniejszą z warstw przywódczych polskiego narodu i z tego tytułu podlegało represjom okupanta, ponosząc osobowe i materialne straty. W czasie II wojny światowej straty osobowe polskiego ziemiaństwa wyniosły około 4% całej jego przedwojennej populacji. Na 16 województw II Rzeczpospolitej, w 9 z nich te straty były przede wszystkim dziełem Sowietów, a tylko w 6 województwach były dziełem Niemców. Polscy ziemianie ginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, ginęli walcząc w szeregach Polskiego Państwa Podziemnego oraz w szeregach polskich sił zbrojnych
na Zachodzie. Ginęli również w wyniku sowieckich deportacji i pobytu w obozach sowieckiego Gułagu. Ale najtrudniejszy dla polskiego ziemiaństwa czas nadszedł dopiero po wojnie, kiedy zostało ono wyrzucone przez komunistów ze swoich majątków. Te ostatnie, jak już wspomnieliśmy, zostały rozparcelowane. W rezultacie tego polskie ziemiaństwo jako warstwa społeczna znikło z mapy kraju. Zniknęło również jego kulturowe dziedzictwo. Majątki i same ziemiańskie dwory zostały szybko zdewastowane lub popadły w ruinę i zostały zapomniane. Dzisiaj to świat całkowicie martwy, obecny jedynie we wspomnieniach potomków polskiego ziemiaństwa. Do odrodzenia się polskiego ziemiaństwa w niepodległej Polsce już nie doszło. Ta ostatnia zapomniała zresztą o ziemianach i doznanej przez nich krzywdzie. Polska jest jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej krajem, w którym nigdy nie przyjęto rozwiązań prawnych, które zapewniłyby rekompensatę polskim ziemianom za utracone majątki. Ale stało się tak chyba dlatego, że obecne nasze elity polityczne to w 100% potomkowie beneficjentów upadku polskiego ziemiaństwa. Nie mają więc w tym żadnego interesu, aby takie ustawodawstwo wprowadzić w naszym kraju. Jest wciąż do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.